W dzisiejszym odcinku budowy kampera z autobusu opalę boazerię w sypialni, zrobię test palności piany Polinor, otworzę i zainstaluję przetwornicę od Vevora, szybkie porównanie z inną przetwornicą z Chin oraz mały test. Wniosę i zamontuję ramę łóżka, zrobię ściankę oddzielającą szoferkę, zaizoluję resztę ścian oraz sufit. Siema, w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić tutaj malowanie tej boazerii. Najpierw będę musiał ją poprzykręcać, bo przy tym sposobie malowania, który będę tutaj uskuteczniał, mogłaby się troszkę powyginać. Będziemy ją opalać opalarką do papy. Boazerię tutaj na ścianie, tutaj i tutaj. Przygotowałem sobie wszystko na zewnątrz, żeby ogarniać, ale tam mam zajętą drabinę, więc dokręcimy najpierw te wszystkie deski i spróbujemy tutaj opalić tą ścianę. Nawierciłem otwór wiertłem 4,5 pod wprowadzenie wkręta. Przy krawędziach desek nawiercenie jest wskazane, żeby zapobiec pękaniu. Plus minus 10 cm od krawędzi nie powinno być takich problemów z wkrętami samonawiercającymi, ale tutaj było to bliżej 2 cm, więc rozwiercałem wszystkie otwory na skrajnych słupkach. Plan jest taki, że wszystkie takie przestrzenie jak tutaj gniazdko jedno, drugie trzeba walnąć folię, żeby nie przypalić kabli przypadkiem i tej piany w środku. Zanim odpalę duży sprzęt, spróbujemy z takim małym palniczkiem opalić dookoła. Małym palnikiem opalałem miejsca, które wymagały większej precyzji, czyli dookoła wszystkich otworów oraz przy krawędziach blisko okna oraz sufitu, żeby ich przypadkiem też nie opalić. Trochę się cykam, mam nadzieję, że nic nie wybuchnie, nic nie spalę i że będzie ok. Tej płyty też nie chcę opalać, ona będzie jeszcze raz wyszlifowana i zaolejowana, żeby był ładny kontrast do tego opalonego drewna. Mamy tutaj gaśnicę. Gaśnica, jak widzicie, profesjonalna, maseczka na twarzy, bo drewno przy opalaniu wytwarza trochę drapiący w gardło dym, a dzięki niej nie miałem takiego problemu. Nie jestem pewien, czy poza tym dymem nie wydzielają się jeszcze jakieś inne niebezpieczne opary, więc ogólnie starałem się ograniczać oddychanie w sypialni podczas opalania i robiłem częstsze przerwy na przewietrzenie się, pomijając już fakt, że strasznie szybko się nagrzewało wnętrze podczas opalania. Na początku nie wiedziałem do końca, jak to sensownie opalać, za szybko przemieszczałem się tą lancą, ale z czasem nabrałem wprawy i szło to znacznie sprawniej. Opaliłem, co miałem opalić w sypialni. Jeszcze muszę takie miejsca jak tutaj, które są za jasne, dopracować, dopalić. I tutaj mi się zrobiło małe kuku. Palnikiem troszkę za bardzo pod kątem i przypaliło tutaj Polinora. I co wam mogę powiedzieć? Że ten Polinor rzeczywiście się bardzo dobrze pali. Jak się zajął, no to troszkę miałem stracha. Ugasiłem oczywiście, ale pokażę wam, jak ten Polinor się pali. Te testy, które widziałem niestety wcześniej, są o dupę rozbić. No nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Jest dość łatwopalne. Jak już się zajmie ogniem, grubo leci z tym. Na szczęście całkiem łatwo też się ją gasi, ale gdyby tak się zajęła ogniem w przegrodzie, to nie bardzo byłoby jak dostać się do tego ognia. W każdym razie od iskry czy rozgrzanej blachy nie zapaliła się, a wiem to, bo celowo kierowałem wcześniej w nią iskry z cięcia niepotrzebnych elementów. O, serduszko. Dla was, widzowie. Opaliłem jeszcze deski dookoła okna, poprawiłem miejsca, gdzie wcześniej opaliłem je za słabo, a na koniec zabrałem się za opalenie płyt zabudowy pod łóżkiem. Całkiem spoko to wygląda, więc zrobiłem tak całą sypialnię i zastanawiam się jeszcze, czy nie polecieć z tym dalej. Sufit na pewno zostawię jasny, bo gdyby jeszcze on był opalony, to byłoby zbyt monotonnie moim zdaniem, ale temat salonu i korytarza jest jak najbardziej do przemyślenia. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat i jak wam podoba się opalone drewno. Tak wygląda efekt końcowy opalania. Do tego jeszcze przyjdzie lakier, który dodatkowo powinien wyciągnąć trochę kolorów, zarówno z opalonego drewna, jak i tych surowych płyt. Tu troszkę przypaliłem. Widzicie, jaka jest różnica między XPS-em, który się po prostu topi, tyle, a Polinorem, który się pali i jeszcze mi okopcił tutaj. Nie wiem, czy to się zeszlifuje, czy nie, czy będę musiał te dwie deski wymienić. Podopalałem jeszcze w niektórych miejscach, tam gdzie było za jasno. No i efekt końcowy wygląda tak. Dzień.
Mi się podoba. Tutaj jeszcze tylko tą deskę bym opalił, bo poza tą deską wszystko jest opalone i w miarę spoko wygląda. Jak zaolejuję, to będzie już na gotowo, żeby tutaj wrzucić tą ramę łóżka. Tutaj jeszcze, gdzie ta piana jest, to trzeba obrobić pewnie kawałkiem, bo zacząć działać cokolwiek z tą ścianą działową, no to pasuje wnieść tutaj tą ramę łóżka. Bo potem będzie już ciężko to zrobić, więc przykręciłem sobie tam z boku jeszcze, żeby zasłonić tą pianę. Tu tak samo opaliłem od razu całość. Teraz tylko jeszcze w któryś dzień wyolejuję. Tutaj wniosę łóżko i sypialnię zostawimy na razie i wracamy do szoferki. Trzeba zrobić ścianę działową, postawić akumulator na swoim miejscu. Ciekawe, czy teraz z tym łóżkiem tak. Zaraz. Chyba. Inwerter i kamerkę cofania wspaniałą spakowałem już do wysyłki Chin z powrotem. To na razie zostawimy, a my lecimy tutaj ze ścianą. Mamy przygotowane tu miejsce pod akumulator 24V i pod całą instalację. Więc teraz sobie przyniosę akumulator, postawię tutaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przyszła mi paczka z Wewora. Przyszedł mi inwerter. Ten, który miałem zamówiony z AliExpress, bardzo szybko się zepsuł. Przy dość niskim obciążeniu w ogóle. Niby 2,5 było deklarowane. Przy 1,5 po 2 minutach KW wysiadł. No i jest błąd, co widzieliście. Zresztą pokażę Wam jeszcze, zaraz porównamy wielkość tego dziadostwa. Jak widzicie, 26,9 napięcie. Jakiś błąd po tym, jak wywaliło. A tanie nie było, bo kosztowało prawie 5 stówek. 460 chyba. Więc spodziewałem się czegoś więcej. No ale tak niestety jest z niektórymi produktami z AliExpress. Można trafić fajne rzeczy, fajne, sprawdzone produkty, a można się wrąbać na minę taką jak właśnie to. Troszkę posprzątane. I mamy inwerter. Już na pierwszy rzut oka. Niedużo, większą ma moc niby deklarowaną niż to, bo 2,5. No ale to widzicie, to jest przepaść. Wskaźnik naładowania baterii. Oko. Cały osprzęt przeniesiemy tam. Ogólnie ciekawy sprzęt. Tutaj mamy 2 gniazdka, 230. Tutaj możemy podpiąć się jakąś tam instalacją elektryczną, więc prawdopodobnie tutaj będzie zapasowe źródło energii do kampera. Jakby instalacja 48, bateria była wyładowana. Tu bym coś miał prądu, to jakieś tam podtrzymanie czy coś mógłbym z tego zrobić. Myślę, że takie najważniejsze rzeczy fajnie by było móc awaryjnie zasilać, więc jeden obwód będę musiał zrobić awaryjny właśnie pod to. Przetwornica sprawia wrażenie solidnej, waży swoje i rozmiarowo też jest znacznie większa od tańszego odpowiednika, który wytrzymał całe 3 minuty pod obciążeniem i to jeszcze nie maksymalnym, jakie jest deklarowane. Z tyłu spory wentylator i miejsce na podpięcie do akumulatora. Dodatkowo do przetwornicy jest dołączony woltomierz do akumulatora z przewodem, dzięki któremu będę mógł kontrolować na bieżąco napięcie na baterii. I mamy też bezpieczniki, co też jest spoko. Przeniosłem i ustawiłem akumulator. Następnie popodpinałem całość z przetwornicą po jednym przewodzie od ładowarki do baterii oraz drugi od przetwornicy. Póki co na tym kończąc. Podokręcałem jeszcze śruby, założyłem zabezpieczenia i odpaliłem sprzęt. 26,3. Odkurzacz na początek. Zobaczymy, czy zacznie działać ten wariat. No ale kawał sprzętu w porównaniu do tamtego małego gówna to jest naprawdę sporo. Tutaj możecie coś zobaczyć. Środka. Odkurzacz pobierał w okolicach 800 W. Wiadomo, że to żaden przeciwnik dla takiej przetwornicy.
Problemem i wąskim gardłem tego układu jest raczej bateria, która w teorii powinna pracować w granicach 1000 W, więc kolejny test będzie dla niej dość wymagający. Ostatnio próbowaliśmy robić kurczaka, tutaj spróbujemy zrobić pierogi z Biedronki. Oby tego nie wywaliło, bo będę zawiedziony bardzo. 6 minut. W kwestii baterii, co tak dużo? Za dużo. 1900 W. To zmienia trochę postać rzeczy, ale tamten pokazywał 1200. To jest za dużo jak na tą baterię. Tu jak widzicie działa sobie we worek. A powinno być ok. Tylko mnie to zastanawia, czy sobie airfryer to zmienia, czy zmienia to bateria. Pierogi podsmażone. Stałem tutaj praktycznie do końca ściany, zostało mi po jednej desce, ale żeby tą deskę wkręcić, to muszę jeszcze zrobić sufit i z jednej i z drugiej strony. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj niestety nie mam jakoś weny, nie wiem kurde co robić. Tak naprawdę, bo tutaj jest rozpiździec straszny i kilka decyzji trzeba podjąć, które gdzieś mnie blokują. Blokuje mnie sufit tutaj, żeby dokończyć tą ścianę. To najpierw muszę zrobić sufit, żeby się do niego odnieść, więc kawał roboty. Posprzątałem troszkę w kamperze. Już wygląda to zdecydowanie lepiej wszystko. Tutaj będzie łazieneczka. Kurde, teraz nie wiem sam naprawdę w co łapy wkładać. Nie wiem za co się brać, co robić, którą robotę wykonywać na początku. I niestety, ale chyba będę musiał wykończyć ściany i zrobić to jak najszybciej. I nie wiem, czy nie wezmę się właśnie za to teraz. Zanim to muszę wyciąć tutaj jeszcze jeden otwór wentylacyjny. Tutaj zrobiłem przepust do Webasto, Tobiasz mi pomógł, przykręciliśmy to. Przepust od Webasto jest przykręcony od zewnątrz już ładnie. Tam troszkę będę musiał podmalować, bo trochę porysowaliśmy. Kolejny dzień. Dzisiaj będziemy robić tutaj kratkę pod wentylację. Od tego zaczniemy, bo chcę jak najszybciej zaizolować ściany wszędzie. Tu już nie chodzi o zimno, nie chodzi o to, że mi cieka temperatura, chodzi o to, że to jest robota trudna, robota, która usyfi mi dużo rzeczy. Jak ja już położę boazerię, pozamykam, będzie mi ciężej to wszystko zrobić. Więc kładziemy wszędzie pianę najpierw. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że to mi się uda skończyć i że już wszystko będzie zaizolowane. Tutaj ściany do końca, tutaj ściana, tutaj sufit. Jeszcze mamy do zrobienia, tutaj tak samo i tutaj tą końcówkę sufitu i ten kawałek ściany. Krzywo wciągnęło blachę, ale tutaj poczyścimy, powinno być ok. Uszczelka na pewno jest dociągnięta, na pewno jest szczelnie, więc myślę, że jak wyczyszczę to ładnie. Może trzeba będzie przemalować jeszcze, ale jest mocno dokręcone, przynajmniej wiem, że nic nie będzie ciekło tutaj. Teraz tutaj mamy dziurę, a jeszcze muszę sobie przerysować tą rurę od rekuperacji. Tylko chcę zrobić na takiej samej odległości od tej listwy, jak jest tam. Więc muszę to rozmierzyć, ile tam jest, rozmierzyć, ile jest tutaj, rozrysować i wyciąć. Ogólnie po prawej stronie będzie zabudowa od kibla. Toalety kompostującej. W związku z tym, żeby ta toaleta się jako tako zmieściła, to tym otworem pod rekuperację starałem się przesunąć w miarę możliwości jak najbardziej w tą stronę. Jeszcze się zastanawiam, czy nie pójść jeszcze bardziej tutaj, żeby ta rura i kratka szły przy samej kantówce. I tak też zrobiłem. Przyłożyłem rurę, rozmierzyłem z poprzednim otworem i przerysowałem markerem linię cięcia. Wyżynarką wyciąłem otwór. Tutaj wyszło już znacznie lepiej niż poprzednio. Krawędź cięcia była niemal idealna. Teraz w zasadzie nożykiem jeszcze piankę przeciąć i można wkładać rurę chyba. Jeszcze temat taki jeden. Dostałem wczoraj od widza Tomasza, widza z TikToka. Pozdrawiam, jeżeli na YouTubie też mnie Tomaszu oglądasz. I dziękuję bardzo. Takie cup holdery. I teraz się zastanawiam właśnie, gdzie je zamontować. Dla małżonki, jeśli kiedyś taką znajdę. Więc to trzeba będzie zdemontować. Jeden tutaj. Tutaj by pasowało to zmieścić, tylko nie mam pojęcia, czy mi się to uda. Która się mieści. Pasuje, jest ok. Trzeba to wypianować, ustawić z lekkim spadkiem. Mam już powycinanego XPS-a tutaj na te przestrzenie. Wszystkie. Mam 5 puszek na razie przygotowane. Tu pod spodem mam jeszcze powklejane kawałki XPS-a, tak jak tutaj.
I znowu mi się to przytrafiło, proszę Państwa. Takie uroki. O, dobrze, że tym razem ubrany. Ale no, aż mi chciało puszkę z ręki wyrwać, więc tak grubo jeszcze nie było. Zdecydowanie za mocno uderzyłem. Ani rękawica, ani nic, bo miałem rękawicę. Nic mnie nie uchroniło. Na twarzy nawet się boję dotknąć, ale pewnie też gdzieś mam. Kurczę, górą wypycha. Jeszcze jedna kantówka. Wiemy, ten bałagan niech sobie wyschnie, potem to będę skrobał, ale no nawaliłem niezbyt pięknie. Jeden strzał po prostu i wszystko zepsuł. Fajnie szła robota. Jedno uderzenie za mocne i puszkę mi aż, wiecie, z ręki chciało wyrwać. I rozdupcyłem wszędzie tą pianę. Na zewnątrz też się trochę jej wydostało. Idę zjeść, a potem będziemy sprzątać. My mamy wypianowane, bałagan straszny niestety. Tutaj jak to wygląda na zewnątrz. Leżała sobie tutaj wyżynarka i wyżynarka jest w polinorze cała. Bałagan jak cholera tutaj mamy i trzeba go będzie posprzątać. Ale chyba później to zrobimy. A najpierw dokończymy wszystko, co ma być zapianowane. Tutaj jeszcze jedna kantówka musi wejść. Dzisiaj jak zrobię pianę na suficie, to wrócimy pewnie do szoferki. I pozabezpieczałem okna oraz ściany. Odnośnie kantówki, standardowo najpierw przewierciłem wiertłem o otwory pod śrubę, następnie wiertłem stożkowym delikatnie poprawiłem pod jej łeb, żeby go wpuścić w deskę. Na koniec rozwierciłem profil stalowy pod nitonakrętkę. Śrubę zacząłem wkręcać kluczem udarowym na wolnym biegu i jak na złość na koniec 100% skuteczności w przekręceniu nitonakrętki. No i tutaj musiałem uciąć te wystające śruby, których się nie udało dokręcić. Poprzykręcane jest jeszcze jeden tutaj wkręcę. Wkręt tu jest na 3. Tutaj musiałem wyciąć, bo tu muszę puścić słupek na suficie, do którego przypnę boazerię tutaj górą w części prysznicowej. Jeszcze tutaj musi jeden słupek chyba wejść na środku i tutaj pewnie jeszcze jeden słupek będzie. Trochę posprzątałem i zabrałem się za izolowanie ścian. Powycinałem styrodur na wszystkie wolne przestrzenie, następnie bezpośrednio przed położeniem polinora zwilżyłem izolowaną powierzchnię. Potrząsnąłem puszką i zabrałem się za izolowanie. Kombinezony mi się skończyły, więc założyłem gorsze ciuchy, których mi nie było szkoda uwalić. Głupotą tutaj z mojej strony było niezałożenie maski. Nie przemyślałem tego wcześniej i poszedłem na żywioł, ale popatrzcie jak ładnie drobinki polinora spadały z sufitu. Popatrzcie też jak ładnie wyglądają ręce po dwukrotnym myciu i skrobaniu pianki z dłoni. A teraz wyobraźcie sobie co się dzieje w układzie oddechowym, gdy drobinki tej pianki wciągniemy nosem czy ustami podczas oddychania. Nie bądźcie jak ja, nie zapominajcie maski przy tego typu robocie. Strzelałem całego Polinora Pro, którego miałem. Z tych puszek z odzysku, no nie wyszczelam tutaj tak precyzyjnie, więc muszę kupić jeszcze ze 2 puszki albo tego Pro, albo Home, bo nim jestem w stanie to ładnie natrysnąć. Tutaj zostawiłem miejsce na OCAP. Tutaj zapomniałem zostawić miejsce na wentylator, ale to wytniemy. No i w zasadzie wszystko mamy już zaizolowane. No jeszcze wiadomo, te przestrzenie takie jak tutaj, dziury, szpary, wszystko trzeba połatać. W nowym tygodniu już będziemy mieć skończoną izolację na pewno. 22, ja zawijam na chatę, a my widzimy się w kolejnym odcinku, do którego przejdziesz klikając w okienko po prawej stronie, jak będzie już dostępny.